Piekielny posterunek. Występują scenariusz na podstawie powieści Silver Rock autorstwa Luca Shorta. Zdjęcia. Muzyka. Reżyseria. Który hotel jest najlepszy? W Azurite jest tylko jeden. Co to za wariat? Śpieszy się na własny pogrzeb. Zatrzymaj się, Ben, jesteś pijany. Zabijesz nas oboje. To jeszcze nic, patrz na to. Czarna walizka. Powodzenia, poruczniku. Wystarczy, proszę pana. Dobrze, panie poruczniku. Jak jeździsz, Matole? Nikt mnie nie będzie tak nazywał. Ben, odpuść. Prawie mnie przejechałeś. Nie jestem matołem. Będziesz, jak dostaniesz ode mnie w łeb. Pomoże mi pan? Od godziny próbuję odstawić go do domu. To pani mąż? Chłopak. Jeśli nie daje mu pani rady, jak jest pijany, radzę go zostawić. Niepotrzebnie pytałam. Dobrze, że jest pan cały. Dobry wieczór, macie wolny pokój? Mamy same takie. Oficer piechoty morskiej, Tali Gibbs. Pan jest tym pilotem, o którym Kevin Russell ciągle gada. Gada o mnie? Mówi, że w Korei uratował pan życie jego synowi. Proszę powiedzieć, jakie to uczucie być pod ostrzałem? Takie samo, jak się oberwie. Telefonowano do pana z San Francisco. Nasza operatorka z sali połączy pana z numerem. Dziękuję. Tali Gibbs. Ktoś do mnie dzwonił. Bill? Właśnie przyjechałem. Autobus się spóźnił. Coś nie tak? Nie, wszystko gra. Chciałem dać znać, że zamówienie jest większe, niż się spodziewaliśmy. To dobra wiadomość, o ile nikt się nie dowie. Stary Russell o niczym się nie dowie. Dam znać. Dzięki za telefon.
Dzień dobry, Alek. Sara? Jedziesz na wycieczkę? Nie. Do miasta przyjechał pilot syna pana Russella. Mam go do niego zawieźć. Tali Gibbs? Kevin się ucieszy. Przekaż mu, że jutro czekamy na niego z kolacją. Nie będę musiała dzwonić. Oczywiście. Alek Bacchioni? Pan Gibbs? Proszę poznać Sarah Moffitt. Dzień dobry. Pan Tali Gibbs. Poradziła sobie pani wczoraj? Tak, i to bez pańskiej pomocy. Przyjaciel rodziny? Już nie. Znacie się? Tak jakby. Poznaliśmy się przelotem. Podwieźć panią? Nie, dziękuję. Pracuję po drugiej stronie. Na razie, Alek. Służył pan z Alem Russellem w Korei? Był moim operatorem. Gdy nas zestrzelili w Yangchang, trafiliśmy do obozu jenieckiego. Jak się wydostaliście? Nasi odbili obóz. Al zmarł w szpitalu w Tokio. Opowiadał mi o działkach górniczych. Zawsze nosił przy sobie kawałek wolframitu. Pan Russell coś wydobywa? Prowadzi ciągłe prace rozpoznawcze. Pan chciałby otworzyć kopalnię? Nie. Obiecałem Alowi, że odwiedzę jego ojca. I jak to? Był moim przyjacielem. Przyjacielem? Koniec drogi. Dalej jedziemy konno, tak jak Kevin. Dlaczego nie zbuduje drogi? Nie ma pieniędzy. Niech hrabstwo pomoże. Od tego są podatki. Nie nasze hrabstwo. W komisji są sami rancherzy. Nie patrzą na górników przychylnym okiem. Dzień dobry, panie Russell. Ma pan gościa. Tali Gibbs. Porucznik Gibbs. Miło mi pana poznać. Al tyle o panu pisał. Wiesz, kim ten pan jest? Był pilotem Ala i jego najlepszym przyjacielem. Tak, przyjaźniliśmy się. Obiecałem mu, że pana odwiedzę. Wejdźmy do środka. Dopiero co zaparzyłem kawę. Miło mi pana poznać. Proszę się czuć jak u siebie. Sporo pan czyta. Mam dużo czasu. Jest pan oficerem piechoty morskiej? Byłem, już nie służę. Jak się pan czuje? Długo leżał pan w szpitalu? 17 tygodni. Miałem złamane obie nogi. Pewnie ciężko panu słuchać o synu, ale niech pan wie, że byłem przy nim do samego końca. Chce pan o tym opowiedzieć? A chce pan posłuchać? To chyba znaczy nie. Jest jedna rzecz. Al nie umiał pisać. Kto pisał te listy za niego? Chcę tej osobie podziękować. Nie wiem. Leżeliśmy w oddzielnych salach. Może któraś z pielęgniarek albo któryś z pacjentów. Pisała je ta sama osoba. Pokażę panu. Ten sam charakter pisma. Możliwe.
Mniejsza o to. W każdym z tych listów Al pana wychwala. Podobno wyciągnął go pan z płonącego samolotu. Al pisał też, że jest pan inżynierem górniczym. Jest pan dla mnie jak otwarta księga. Al na pewno przesadzał. Jest pan inżynierem? Syn wspomniał o działkach górniczych? Tak, ale mówił, że niewiele wydobywacie. Tyle, ile zdołamy wywieźć na paru osłach. Coś panu pokażę. Proszę spojrzeć. Wysokiej jakości ruda wolframu. Niemal czysty wolfram. Proszę wziąć na pamiątkę. A to sprawozdanie wytapiacza. Może pan zostać milionerem. Ktoś już składał panu oferty? Jeden taki. Ale musiałbym oddać całą ziemię. Poza tym nie wejdę w nim w spółkę, choćby i płacił 10 razy więcej. Nie lubię go. Lepiej poczekać na dobrą ofertę. Na mnie już czas. Proszę jeszcze zostać. Przy okazji, Sarah Moffitt przypomina o jutrzejszej kolacji. Przyjadę, o ile nie będzie padać. Chętnie pana jeszcze odwiedzę. Oczywiście, chętnie pana oprowadzę. Umowa stoi. Do zobaczenia. Zdążymy na potańcówkę. Może pójdzie pan ze mną. Co ma pan lepszego do roboty? Dobrze. Świetny pomysł. Kochani, zaśpiewam piosenkę o dziewczynie, która jako pierwsza dostała w tym kraju list miłosny. Z góry dziękuję za oklaski. I'm a pounding leather through stormy weather. There's an Indian feather pointed at my tether at the end of the trail. Here comes the mail, Pony Express. Taking all this abuse from an old cayuse. Got an order for a noose for an outlaw in the Fargo jail. Got a letter for a feller in Cheyenne who's dying to marry a gal in old St. Joe. But it ought to have a little black edging, 'cause they caught that feller hedging in a gambling game. And so here comes your mail, Pony Express. There's a gal that's waiting at the Golden Gate, and I know she's a-waiting for a date. And the mail, gotta fight myself a Comanche and Apache, smoke a pipe with a couple of Navajo. Gotta get this paint horse a-rolling, 'cause tomorrow I'll be strolling with my Frisco gal. And so here comes your mail, Pony Express. Pack in the mail, pack in the mail, giddy up. Kelner, czego się napijesz? Bourbon z wodą. Gdzie dziewczyna? Jeszcze za wcześnie. Najpierw trzeba zająć stolik. Kiedy dziewczyny się zmęczą, będą chciały gdzieś usiąść. Jest i moczy gęba. Ben Hodes ma się za właściciela lokalu. Może i nim jest. Jest bogaty. Nie lubisz go? Nie w tym rzecz. Dla niego jestem nikim. Nie mam nic, co by chciał.
Czegoś jednak chce. To z tobą miałem wczoraj do czynienia? Odpuść, Ben, pierwszy raz go widzisz. Niech sam ci powie. Spotkaliście się? Dziwne, że pamięta. Wbij to sobie do głowy raz, a dobrze. Sara jest zajęta. Nie twierdzę inaczej. Widziałem, jak ją rano zaczepiałeś. Zaczepiałem? Nie udawaj Greka. Kto szuka problemów, ten je znajdzie. Przyjrzałeś mi się lepiej i jednak ci się nie podobam? Od razu mi się nie spodobałeś. Pański napój się chłodzi, panie Hołds. Dziękuję. Smakował lepiej w butelce. Dobrze zrobiłeś. Ben zna wszystkie nieczyste chwyty i sam wymyślił parę nowych. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Nie ma nic, czego bym chciał. Zatańczmy. Może jednak ma. Wszyscy faceci w mieście się go boją. Bessie, zatańczymy? Z chęcią. Można? Zjeżdżaj. Ben, zachowuj się. Upiekło mi się. To się jeszcze okaże. Warto zaryzykować. Jesteś bardziej uprzejmy niż wczoraj. Wczoraj poczułem się zraniony. Ja też. Pomóż mi coś zrozumieć. Wczoraj próbowałaś się go pozbyć. Rano twierdziłaś, że nie jest już przyjacielem rodziny, a jednak jesteś z nim na randce. Umiem z nim sobie poradzić. Może to źle zabrzmi, ale to ekscytujące widzieć, jak ludzie się go boją i jak zdobywa to, co chce. Mówią, że lepszy ryc niż nic. Teraz ja zadam kilka pytań. Śmiało. Po co odwiedziłeś Kevina Russella? Porozmawiać o jego synu. Przyjaźniłem się z Alem. Tego nie rozumiem. Al nie miał przyjaciół. Był odpychającym człowiekiem i najgorszym synem pod słońcem. Jak mogłeś go lubić? Nie lubiłem, ale nie powiem tak jego ojcu. Po co więc przyjechałeś na takie odludzie do Kevina? Al mnie o to poprosił, a umierającemu się nie odmawia. Nie współczułbym tak Kevinowi, gdyby Al był dobrym synem. Nie mam więcej pytań. Głuchy jesteś? Mówiłem, że Sara jest zajęta. A tobie mówili, że jesteś prostakiem? Wielu mi to mówiło, ale nie więcej niż raz. Jesteś prostakiem. Po raz drugi. Jeśli zacznę tu bójkę, Sara nie odezwie się do mnie przez 10 dni. Wyjdziemy na świeże powietrze? Nie odmówię zaproszenia do tańca. Bardzo śmieszne. Za mną. Na razie, Bessie. Ben, twoja siostra stoi przy barze. Później się nią zajmę.
Przecież lubisz patrzeć, jak terroryzuje innych. Pan wybaczy, sam idziemy. Będziemy mieli nowego mistrza? Holtz? Niech to nie będzie tylko zabawa. Chcesz się bić o coś? Droga wolna. Masz kasę w banku? Cały bank jest mój. Jeśli przegrasz, pożyczysz mi 10 000 na 120 dni. A jeśli wygram, nie zobaczę się więcej z Sarą. Szalony zakład. Przecież to o nią walczymy. Decyduj się. Umowa stoi. $5, że Ben przegra. Obyś miał rację. Przyjmuję zakład. Do środka. Wyskakujcie z kasy. Zapłaciłbym jeszcze raz, żeby zobaczyć, jak obrywa. Słucham? Mówi dziewczyna, której nie wypuściłeś wczoraj na dwór. Dzień dobry. Jak się miewasz? Z ust mi to wyjąłeś. Jeśli dzwonisz w imieniu kolegi, przekaż mu, że wyspałem się i mam się dobrze. Czeka na wieści z niecierpliwością. Zjesz z nami obiad? Z nami? Nie z Benem. Ze mną, moją matką, Kevinem Russellem i Samem Horn, właścicielem lokalnej gazety. Dlaczego mnie zapraszasz? W ramach przeprosin. Gdyby nie ja, nie musiałbyś bronić honoru. Mówiłem, że warto zaryzykować. Jak do was trafię? To blok przy Azurite Bank. 2 przecznice od hotelu. Dopiero wróciłyśmy z matką z kościoła. Przyjdziesz na pierwszą? Przyjdzie. Tali, to jak uporałeś się z Benem, dało mi do myślenia. Masz doświadczenie. Skoro dałeś radę Holtzowi, dasz radę każdemu. Wejdź ze mną w spółkę. Podzielimy się porówno. Jest pan bardzo hojny. Proponuje mi pan $1 milion. Przyjmujesz propozycję? Przyjmuję. Nie wiem, jak mam dziękować. Może nie masz za co. Jestem spłukany. Zorganizuję pieniądze na start. Najpierw wybudujemy drogę. Hrabstwo nam w tym nie pomoże. Słyszałem już o komisji, ale i tak spróbuję. Bez obaw, będziemy mieli drogę. Chciałbym zobaczyć minę Bena, gdy się o tym dowie. A co on ma z tym wspólnego? Nie orientujesz się w sprawach miasta. Ben i jego przyrodnia siostra Beth odziedziczyli kopalnię wolframu. Są też głównymi udziałowcami w banku. Ben od lat próbuje przejąć działki Kevina. To on złożył mi propozycję. 1,5% udziałów. Wolę już umrzeć z głodu. Łatwo nie będzie, ale damy radę.
Napiszemy o tym w gazecie. Otwarcie kopalni to dla miasta ważna sprawa. Niech ludzie wiedzą, że Kevin Russell żyje i ma się dobrze. Kiedy podpiszecie umowę? Teraz. Uściskiem dłoni, jak ludzie honoru. Wiesz już, jak nazwiesz kopalnię? Tak. Kopalnia Sarah Moffitt. Dziękuję, Kevin. Oby to imię przyniosło wam szczęście. Mnie już przyniosło. Chwileczkę. Harry z banku do ciebie. Słucham. Był tu z samego rana. Wystawiłem czek na 10 000, jak mówiłeś. Podpisał się. Jesteś zadowolony? Jestem. Za twoje pieniądze zacznie wydobywać Wolfram Russella. Właśnie jedzie do Komisji Hrabstwa wnioskować o budowę drogi. Przekreśliłeś wszelkie szanse na przejęcie tych działek. Tak? A wszystko przez pijacki zakład. Nie było żadnych świadków. Dlaczego tego nie zablokowałeś? Bo dowiedziałem się, że Gibbs wszedł z Russellem w spółkę. Nie rozumiem. Nie martw się. Wujek Ben wie, co robi. Skoro pożyczam Gibbsowi 10 000, to mam ku temu powód. Pożyczyłeś mu 10 000? Pod jaki zastaw i dlaczego, skoro tak go nie cierpisz? Nie baw się w bankiera, Beth. To też moje pieniądze. I co z tym zrobisz? Pewnie jak zwykle nic. Dlatego nie ma sensu o tym rozmawiać. Jesteś taki uroczy, kuzynie. Jak to możliwe, że dożyłeś swojego wieku? Dziękuję, siostrzyczko. Przy okazji, jeśli miałaś plany wobec Gibbsa, odpuść je sobie. Dobrze mnie wytresowałeś, panie. Zapomniałam podziękować za to, że puściłeś mnie na potańcówkę. A gdyby Gibbs mi się jednak podobał, wystarczy, że odganiam go od mojej dziewczyny. Nie chcę odganiać go jeszcze od mojej siostry, nawet tej przyrodniej. Wolałabym już mieć za brata ropuchę. Sam, ty tu? Nie dokończyliśmy wczorajszej rozmowy. Chciałbym się z tobą jeszcze spotkać. Wejdź, proszę. Jest twój brat? Tak. Dzień dobry, Ben. Czego chcesz, Horn? Przyszedłem do Beth. Beth nie przyjmuje gości ani teraz, ani nigdy. Wiedziałem, że twój brat jest górnikiem, ale żeby też niańką? Beth ma wiele obowiązków. Jest twoją służącą? Nie twoja sprawa. A właśnie, że obchodzi mnie los tak pięknej dziewczyny. Wyjdź. Najpierw zadam parę pytań. Czy szef kopalni Mahaffey skomentuje działania podjęte na działkach Russella? Nie. Będziesz szukał tam rudy, gdy zaczną ją wydobywać? Nie. Drugie nie. Skończyłeś? A może boisz się przyznać, że przegrałeś z kimś mądrzejszym od siebie? Tali Gibbs znowu cię przechytrzył. Masz niewyparzoną gębę. Wynoś się z mojego domu. Mówią, że każdy dom jest twierdzą. Ty uczyniłeś ze swojego loch. Do zobaczenia, Beth. Nigdy ci tego nie wybaczę. Upokorzyłeś mnie przed samym. Nie chcę, żeby się przy tobie kręcił. Ani on, ani nikt inny. Mężczyźni w tym mieście na ciebie nie zasługują. Boisz się, że stracisz dobrą gosposię? Więcej tego nie zniosę. Zniszczyłeś mi życie. Jesteś podłym, okrutnym egoistą. Milcz.
Timothy Byers z Komisji Hrabstwa do pana. Niech wejdzie. Dzień dobry, Ben. Gibbs był u nas. Wiem. I co? Nic. Wnioskował o budowę drogi do kopalni. Chciał wynająć nasz ciężki sprzęt i domagał się zwolnienia z podatków. Ale zgodnie z umową na nic się nie zgodziliśmy. Mówił, skąd wypożyczy sprzęt? Z Galeny. Uda mu się znaleźć ludzi do pracy? Stary Russell zna każdego górnika w okolicy. Jak cenne są te działki? Znaleziono tam najwyższej jakości wolframit. Są warte miliony. Więc za 120 dni Gibbs cię spłaci. Nie spłaci, bo nic nie wydobędzie. Spowolnię go, a ty w tym czasie znajdziesz na niego kruczek prawny. Nie chcesz odzyskać pieniędzy? Jesteś prawnikiem, nie domyślasz się? Przejmiesz udziały Gibbsa, a potem te Kevina. Spryciarz podrywał Sarę, żeby zdobyć kapitał na start. Zapłacę ci 5000, jeśli załatwisz tę sprawę. Niby co miałbym zrobić? Nawet byle prawniczyna wymyśliłby coś za 5000. Dzięki za wizytę. Żaden kłopot. $5000, rany Julek. Co mierzysz? Nachylenie 12%. Żeby zbudować drogę dla buldożera, trzeba wzmocnić zbocze. Potrzebuje ludzi. Zorganizuję górników. 60 wystarczy? Tak. Chcesz pracować, Alek? Nie w kopalni. Ojciec spędził w niej całe życie, ale ja boję się zejść nawet do piwnicy. Nie jako górnik, ale kierowca buldożera. Jasne. Skąd go weźmiesz, skoro hrabstwo ci go nie wynajmie? Z Galeny. Możemy ruszyć z budową jutro rano. Dużo już zrobiłeś. I zrobię jeszcze więcej. Sprowadzę kucharza, namioty i zapasy. Zbudujemy drogę dla ciężarówek. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, dzwoń do hotelu. Kiedy przyjedzie sprzęt? Dzisiaj wieczorem. Wyłaź. Co to ma być? Odwróć się i idź przed siebie. Co z tobą? Jazda. Dziękuję za kolację, Tali. Musimy to kiedyś powtórzyć. Zostałbym, ale czekamy z Alekiem na buldożera. Cieszę się, że wszystko się układa. Wszystko.
Jesteś z policji obyczajowej? Nie przeszkadzajcie sobie. Co tu robisz, Ben? Patrzę, jak całujesz się z Gibbsem. Czekałem na ciebie. Twoja matka poszła już spać. Wyrzucić go? Poradzę sobie. Dobranoc, Tali. Będę całować kogo chcę. Czy mnie podglądasz, czy nie. To moje ostatnie ostrzeżenie. Wykorzystałeś mój błąd, żeby wejść w spółkę z Russellem. Ale Sary do tego nie mieszaj. Odpuściłbym ją sobie, gdybym przegrał, ale wygrałem. Do ciebie, Tali. Kevin Russell. Słucham? Kiedy? Skąd dzwonił? Ze stacji benzynowej w Green Oaks, 20 mil od Azurite. Czeka, aż oddzwonię. Po co ktoś miałby kraść nam buldożera? Nie wiem. Przekaż mu, że zaraz tam będę. Coś się stało? Dobrze, że koparka, tak jak kot, ma 9 żyć. Dobranoc, Sara. Jestem zmęczona, Ben. Dobranoc. Witaj, Ben. Jedziesz ze mną, Beth. Sam mnie odprowadzi. Romantyk. Chodźmy już. To było tutaj? Na następnym zakręcie. Niedaleko jest leśniczówka. Może tam się ukryli. Widzę ślady. Ukradli go. Ślady prowadzą tam. Zapnijcie pasy. Jedź. Ciekawe, czy odpali. Rozwalili gaźnik i filtr powietrza. Zostań i pilnuj maszyny.
Wyskakujemy teraz. Uwaga! Sprawdźmy. Tu ich nie ma. Może znajdziemy wskazówkę w samochodzie. Przekonajmy się. Tablice są pewnie kradzione. Dokumentów też nie ma. Podejrzewasz, kto to mógł być? Mój główny podejrzany był u Sary Moffitt. Zostanę na noc pilnować maszyny. Dzień dobry. Tali, nie pracujesz w kopalni? Wczoraj ukradli nam buldożera i wymontowali z niego części. Tylko Alec, Kevin, ty i ja wiedzieliśmy, kiedy mają go przywieźć. Kevin podejrzewa Bena Hołdsa. Skąd wiedziałby o transporcie? Może operatorka podsłuchiwała moją rozmowę. Sally Peel? W życiu nie pomogłaby Benowi. Beth to jej przyjaciółka. Nie cierpi go za to, jak ją traktuje. Ktoś mu jednak powiedział. Muszę zorganizować nowe części. Zamówisz rozmowę międzymiastową? Oczywiście. Golden State Development Company. Gdzieś tu mam listę. Sally? Połączysz mnie z Golden State Development Company w Galenie? Tu jest lista. Co takiego? Linia jest zajęta. Da nam znać, kiedy się zwolni. Może złożyć zamówienie za ciebie. Dziękuję. Jeszcze jedna rzecz. Pięknie dziś wyglądasz. Niewiele mogę zrobić. Nikt nie widział z bliska tych dwóch, a samochód pewnie ukradli. Zrobię co w mojej mocy, ale pewnie są już w innym stanie. To zwykli złodzieje handlujący częściami. To nie byli zwykli złodzieje. Ktoś im za ten sabotaż zapłacił. Kto? Wolę nie mówić, ale to ktoś z miasta. Tego typu problemów będzie więcej. Niech zastępcy ochraniają naszą własność. Marnotrawstwo pieniędzy podatników. To też moje pieniądze i mam prawo do ochrony. Proszę mnie nie pouczać. Oskarża pan obywateli Azurite o oszustwa, nie mając na to żadnych dowodów. Wiem, kto za tym stoi. Nic pan nie wie. Bez dowodów niech pan trzyma język za zębami. Nie będę czekał na dowody. Jeśli to się powtórzy, załatwię to po mojemu. Niech pan nie bierze prawa w swoje ręce. Przyszedłem najszybciej jak mogłem. Masz dla mnie jakąś historię? Tej nie będziesz chciał wydrukować.
Widziałeś listy, jakie Kevin Russell dostawał od syna? Dał mi je do przedruku. Mam je przy sobie. Spójrz. Chodzi o charakter pisma? Tak. Pisała to ta sama ręka. Tali Gibbs. To on napisał listy do Kevina, w których wychwala sam siebie. Widzisz, co zrobił? Wykroił dla siebie kawałek tortu. Jak mógł to zrobić? Dla $1 miliona człowiek zrobi wszystko. Ale Gibbs zainwestował własne pieniądze. Ludzie mówią, że pożyczył mu je Ben Hodes. Nie rozumiem. Wątpię, żeby Tali dogadał się z Benem. Nie byłabym taka pewna. Patrz, jak zabiega o względy Kevina. Skąd pewność, że go nie oszuka? Bo tak działa spółka. Dokumentację przygotował sędzia. Jakikolwiek czek wymaga 2 podpisów. Kevin śni swój sen o byciu milionerem. Może go nie budźmy. Co robimy? Bądźmy uważni i czekajmy. Nie mówmy nic Kevinowi. Muszę dowiedzieć się o Talim więcej. Nie wiem jak, ale zrobię to. Miłość zawsze znajdzie drogę. Nie wiesz, o czym mówisz. Zazwyczaj nie. Ale tym razem mnie posłuchaj. Lepiej poczekać. Tak. Golden State Development Company. Tali Gibbs chce zamówić części do buldożera. To pilne. Po ukończeniu drogi kopalnia Sarah Moffitt działa pełną parą. Złoża wolframu są tak bogate, jak się spodziewano. Co dzisiaj w menu? Gulasz. Alek i Tali jadą z zapasami. Spójrz. Co to ma być? Zakaz wstępu, teren prywatny? To działka Joe'ego Smitha. Chyba oszalał. Mamy prawo do przejazdu, musimy iść pieszo. Popsuł wam się samochód? Nie. Joe Smith zagrodził drogę na swojej działce drzewem. Potrzeba lokomotywy, żeby je usunąć. Znak mówi, że to teren prywatny i droga jest zamknięta. Mam prawo przejazdu przez tę drogę. Jesteś pewien? Oczywiście. Chodź do środka. Proszę. Stoi czarno na białym. Joe nie blokowałby drogi, chyba że sprzedał ziemię, a nowy właściciel nie wie o prawie przejazdu. Sara nam powie. Z archiwum hrabstwa, proszę. Sara, mówi Tali. Wiesz coś o tym, żeby Joe Smith sprzedał swoje działki górnicze?
Nic o tym nie wiem, sprawdzę w księgach. Tak, zmienił się właściciel. Transakcję zarejestrowano wczoraj. Teraz właścicielem jest kopalnia Mahaffey, Ben Holtz. Ale Kevin ma prawo przejazdu przez tę działkę. Tak, służebność drogi obowiązuje dalej. Ben Holtz musi to prawo uhonorować. Dziękuję, Sarah. Do zobaczenia w mieście. Jedziemy do Holtza. Beth, zostaw rzeczy i chodź się napić. Mamy dobry powód do świętowania. Beth, nakryj do stołu, mamy gościa. Gdzie ona jest? Może to coś wyjaśni. Co za niewdzięcznica. Coś nie tak? Wyprowadziła się. Wynajęła pokój u Sally Fields i zatrudniła się w gazecie Horna. Od dziś mam sam dbać o dom. Co z tym zrobisz? Zajmę się Beth w swoim czasie. Oczywiście. Teraz priorytetem jest kopalnia. Zasłużyłem na 5000? Tak. Dobrze się spisałeś. Witam panów. Nie spodziewałem się wizyty konkurencji. Wejdźcie, napijmy się. Zbierz ludzi i usuń drzewo z naszej drogi. Waszej? Działka Joe Smitha należy do mnie. Od lat mam prawo przejazdu przez nią. Timothy, wiesz coś o tym? Oto dokument. Ja reprezentuję Bena. Pierwsze słyszę. Papier nic nie znaczy, jeśli nie jest wpisany do ksiąg. Ależ był wpisany. Mogę się mylić. Pokażecie mi wpis, a ja pozwolę wam skorzystać z drogi. Mam 120 dni, żeby cię spłacić. Jeśli ktoś mi w tym przeszkodzi, pożałuję tego. 110 dni. A za 111 przejmę twoje udziały w kopalni Sarah Moffitt. Odzyskam Sarę, a twoją skórę powieszę sobie na ścianie. Nie sprawdziłam wpisu, takie sprawy załatwia się z urzędu. Może Holtz blefuje. Kupiłby działkę, żeby zrobić nam na złość? Pokaż datę na dokumencie. Byers miał rację. Nie ma wpisu. Dla Bena to tak, jakby nigdy nie istniał. Utknęliśmy na dobre. Innej drogi nie ma, a bez drogi nasz urobek jest bezwartościową kupą kamieni. Jeśli Ben przejmie twoje udziały, odsprzedam mu swoje. Nie zamierzam z nim współpracować. Znaleźć taki kruczek prawny. To musiał być Timothy. Ben w życiu by na to nie wpadł. Alek, niech kierowcy będą gotowi jutro o świcie. Droga będzie przejezdna. Co? Właśnie tak. Jedź z Alekiem, przyjadę pick-upem. Mogę cię odprowadzić? Dobrze. Nie wiesz, kiedy odpuścić. Do pewnych wniosków dochodzę powoli. Odblokujesz drogę, a Ben znowu ją zamknie. Wyślę chociaż jeden transport, nim Ben zjawi się z szeryfem. Mogę zrozumieć naginanie prawa, by pokonać kogoś takiego jak Ben. Ale kto lekceważy reguły pod wpływem emocji, zrobi to i z premedytacją. Mówisz o mnie? Wszystkie listy do Kevina napisałeś ty.
Skąd ten pomysł? Poznałam po charakterze pisma. To prawda. Alan o niczym nie wiedział. Nie wysłałby nawet pocztówki. Zrobiłeś to, żeby wkraść się w łaski Kevina. Tak, to okropne. Nawet jeśli Al był niewdzięcznym synem, był jedynym dzieckiem Kevina. Kiedy dowie się, że Al się nie zmienił, pęknie mu serce. Powiesz mu? Nie wiem. Nie wiem, co o tobie myśleć, Tali. Dlaczego Ben pożyczył ci pieniądze na spółkę z Kevinem? Wygrałem zakład. O co się założyliście? Że wygram bójkę. Ben nikomu nie pożycza pieniędzy. Wiedział, na co ich potrzebuje. Przez te opóźnienia Ben może przejąć całą kopalnię. Teraz rozumiesz? Kiedy jest się bez centa i ma się szansę dużo zarobić, trzeba zaryzykować. Może masz rację. Czy ktoś jeszcze wie o listach? Znajomy z zagranicy, Bill Style, był łącznikiem. Razem to zaplanowaliście? Nie. Lubię cię, Tali, dlatego mnie to gryzie. Kevin ma już dość kłopotów. Może lepiej nic mu nie powiem. A co ze mną, z naszą znajomością? Chcę wierzyć, że masz dobre zamiary. Przekonaj mnie, że nie jesteś kolejnym Benem Holmes. Rozumiem cię, ale daj mi czas. Nie cofnę tego, co już zrobiłem. Czeka mnie walka. Jeśli mam ją wygrać, musisz mi zaufać. Może źle zacząłem, ale nikogo nie zawiodę. Dobrze. Jestem po twojej stronie. Dobranoc, Sara. Dobranoc, Tali. Oczyścić drogę, jazda. Jedziemy. Tali, chodź. Czy to nie samochód szeryfa? Skąd oni wiedzą? Ruszajcie. Niech nic was nie zatrzyma.
Szukałeś kłopotów i je znalazłeś. Co zrobiłem? Wtargnąłeś na teren prywatny. Nie widzę znaku. Zniszczyłeś go. Wysadziłeś drzewo i przeprawiłeś ciężarówki, a to wbrew prawu. To nie ty wysadziłeś drzewo? Po naszej rozmowie uznaliśmy, że chcesz być wobec nas w porządku. Bzdura, wy wysadziliście drzewo. Udowodnisz to? Bez dowodu nic nie zrobię. Dobra, upiekło się wam. Od dzisiaj szeryf i jego zastępcy będą pilnować drogi dzień i noc. Nie, chyba że za to zapłacisz. Pieniądze nie grają roli, zróbcie jak mówię. Będą mieli rozkaz strzelać do wszystkiego, co się ruszy. Zostań, Luke. Przyślę Eda z zapasami. Słyszeliście? Żadnych sztuczek. Kevin? Holtz i Byers coś bardzo się zaprzyjaźnili. Współczuję ci, Luke. W nocy robi się zimno. Dam radę. Uważaj na siebie. W okolicy widziano stado wilków. Niedźwiedzie też chodzą głodne. Jako członek komisji Byers ma łatwy dostęp do archiwum. Z drugiej strony księgi są dostępne dla każdego. Strony są wpinane, więc łatwo którąś usunąć. I nie są numerowane. Do tej pory to się sprawdzało. W tym roczniku jest duża przerwa w datach. Brak strony by ją wyjaśniał. Jeśli Byers ukradł tę stronę, pewnie ją spalił. Chciałbym wiedzieć, czy zrobił to dla Bena. Beth, pomożesz nam w sprawie, która potencjalnie może zaszkodzić twojemu bratu? W jaki sposób? Tali, odpowiesz? Chcę tylko, żeby Ben uznał służebność drogi. Nie chcę zaszkodzić mu prawnie, ani w żaden inny sposób. Co mam zrobić? Jako współudziałowiec kopalni Mahaffey masz dostęp do dokumentacji księgowej. Sprawdź, czy w ostatnim czasie dokonano dużego transferu akcji albo funduszy, a jeśli tak, to komu? Nawet jeśli Ben przekazał akcję Byersowi, to niczego nie udowadnia. Udowodni, że Byers pomógł w jakiś sposób Benowi. Powinnam czuć wobec przyrodniego brata lojalność, ale nie potrafię, wiedząc, że robi coś złego. Pomogę wam. O ile szef da mi dzień wolnego. To będzie twoje pierwsze zlecenie. Wróć z dobrą historią. Przepraszam. Za co? Nastawiam cię przeciwko własnemu bratu. Dałeś mi życie, kiedy żadnego nie miałam. Użalałam się nad sobą. Bałam się Bena i całego świata. Teraz już się nie boję. Zuch, dziewczyna. Zrobię coś, co już dawno powinienem był zrobić. Co takiego? Pocałuję cię, bo cię kocham. Panie Horn, mam dla pana historię do gazety. Spóźniła się pani, historia właśnie się pisze. Szef detektywów, Departament Policji Denver, Colorado. Przywiozłem pocztę i najnowsze wydanie Azurite Enterprise. Rachunki, podatki. Piszą coś o nas. Kopalnia Sarah Moffitt zamknięta. Z powodu blokady drogi na działkach Joe Smitha, wolframit nie opuści kopalni.
Podobno jej właścicielom, panu Russellowi i panu Gibbsowi, zaczyna brakować pieniędzy. Ben Holtz zaproponował umorzenie długu Taliego Gibbsa w zamian za połowę jego udziałów w kopalni. Gibbs odpowiada, że na spłatę ma jeszcze 2 miesiące i wiele może się w tym czasie wydarzyć. Dlaczego człowiek chce o sobie czytać? Przecież wiem zawczasu, co sam o nas napisze, a i tak to czytam. Wiem coś, czego prędko nie wydrukują. Ben przekazał akcje kopalni Mahaffey o wartości $5,000 firmie Golden State w Galenie. To od nich wynająłeś buldożera. I od nich Ben wiedział, kiedy go przywiozą. Właścicielem firmy Golden State jest Timothy Byers. To on musiał zachachmęcić z tym wpisem. Chociaż to wciąż żaden dowód. I ja odbiorę. Cześć, Sara. Oczywiście, już jadę. Wracam do miasta. Sara mówi, że to pilne. Pomyślałam, że jeśli jedną ze stron z księgi skradziono, to na następnej będą widoczne odbicia. Wysłałam je do Wydziału Śledczego Policji w Denver. To ich odpowiedź. Na dołączonej stronie z księgi archiwalnej nie stwierdzono czytelnych odbić innej strony, która potwierdzałaby wpis Joe'ego Smitha ustanawiający służebność drogową na rzecz Kevina Russella. Byłam pewna, że zdobędziemy dowód. Masz zmywacz do pióra? Tak, daj mi go. Co robisz? Na dołączonej stronie z księgi archiwalnej stwierdzono czytelne odbicia innej strony. Ale to oszustwo. Ben też jest oszustem. Chwileczkę. Nie mamy o czym rozmawiać. Przeciwnie. Dowód na to, że mamy prawo do przejazdu. Na dołączonej stronie stwierdzono czytelne odbicia innej strony, co potwierdza istnienie wpisu dotyczącego prawa do przejazdu. Nic mi nie wiadomo o brakującej stronie. Timothy Byers ją ukradł. Przekazałeś mu 5,000 w akcjach kopalni bez wyraźnego powodu. Mamy złożyć wniosek o dochodzenie, czy udostępnisz nam drogę i dasz mi kolejny miesiąc na spłatę długu? Wejdźmy do środka, zadzwonię do szeryfa. Gdyby Ben widział te wszystkie ciężarówki, dostałby białej gorączki. Chyba jednak pogodził się z porażką. Całe szczęście. Mówił, że będzie w San Francisco miesiąc albo dłużej. Gryzie go sumienie. Im dalej od miejsca zbrodni, tym mu lepiej. Jeśli utrzymamy tempo, to za miesiąc go spłacę. Jak długo pociągniecie na blefie? Nieskończoność. Otwierając drogę, przyznał się do winy. Tylko my znamy prawdę. Kevinowi o tym nie powiedziałem. Tak, ale... O co chodzi? O nic.
Wszystko pod kontrolą. Na pewno? Zbocze mocno skruszało. Wibracje od ciężarówek musiały je naruszyć. Większe osuwisko zablokowałoby nam drogę na Amen. Coś nie tak? Coś słyszałem. Jakby uderzenie młota w stalowe wiertło. Może ktoś pracuje na sąsiednich działkach. Chick, co słychać? Sara, co tu robicie? Dziś urzędy w hrabstwie mają wolne. Sama i Beth już znasz, a to Tali Gibbs. Chick Hanna. Co ty tu robisz, Chick? Potrzebowałem dynamitu, żeby udrożnić koryto. Mówią, że macie kilka skrzynek. Starczy ci? Tak, dziękuję. Przecież pan Belden sprzedaje dynamit w mieście. Wszystko już zeszło. Mówił, że trochę mi odsprzedacie. 3 dni temu była nowa dostawa. Wszystko już sprzedał. Dzięki raz jeszcze. Interes dobrze mu idzie. Szwed, co na obiad? Gulasz. Tradycyjny szwedzki gulasz. Witamy w naszej kopalni. Gdzie Kevin? W szybie. Zjedzcie coś, ja zaraz dołączę. Mamy też francuską zupę cebulową, angielskie mafiny i niemieckie kiszone brokuły. Międzynarodowo. Kevin, gdzie jesteś? Tutaj. Też to słyszysz? Posłuchaj. Co myślisz? Jakby ktoś walił młotem w stalowe wiertło. Ale to nikt z naszych. Wszyscy są na stołówce. Może to z Mahafi. Nie, to za daleko. Teraz ucichło. Trudno. Idziesz coś zjeść? Zaraz przyjdę. Ten dźwięk nie daje mi spokoju. Do zobaczenia na zewnątrz. Przywiozłem raporty. Dobrze nam idzie. Świetnie. Ten dźwięk słychać nawet w kopalni. Skały mogą przenosić dźwięk z bardzo daleka. Może ktoś znalazł rudę i ją rozbija? Nie. To dźwięk podobny do wiercenia otworu na dynamit. Zaraz. Sally, połącz mnie ze sklepem pana Beldena. Słucham? Tak, to ja. Dzień dobry, panie Gibbs. Co? Tak, sprzedałem wszystko. 30 skrzynek. Nie wiem, nie znałem go. Nigdy go pan nie widział? A jak wyglądał? Mnie też to nic nie mówi. Dziękuję.
Przepraszam. Dokąd jedziesz? Mam złe przeczucie. A jeśli ten hałas znaczy, że Ben Hołd nigdzie nie wyjechał? Dokąd on jedzie? Mówił coś o Benie i o hałasie. Słyszeliśmy go w kanionie. Właśnie, to stamtąd dochodzi. Nasza żyła biegnie w tamtym kierunku. Dojedziemy tam samochodem? Nie bezpośrednio, ale możemy podejść. Ostatnia. Gotowe. Dynamitu wystarczy, żeby wysadzić całą górę. Oby w ogóle wybuchł. Zbierzcie narzędzia, ja zajmę się resztą. Masz kłopoty, Gibbs. Żadnych sztuczek. San Francisco? Co ty knujesz? A jak myślisz? Zamykam drogę przez wąwóz. Nim ją odkopiecie, miną lata. Oszalałeś. Może i zamkniesz kopalnię, ale trafisz do więzienia. Nie, bo nikt się nie dowie, kto zdetonował ładunki. Ja już wiem. Nie wygrzebiesz się spod sterty skał. Naprawdę zwariowałeś. Odebrałeś mi wszystko, czego pragnąłem. Sarę i kopalnię. Ale jeszcze wszystko odzyskam. Oddaj strzelbę i idź do wąwozu. Widzę ślady.
Tali. Kryć się. Nic mi nie jest. Ben Holt tego pożałuje. Gdzie on jest? Przypłacił to własnym życiem. Próbował mnie zabić. Jedź do kopalni, zbierz chłopaków. Koniec końców mu się udało. Teraz już nie wybudujemy drogi. To wszystko moja wina. Mogłem inaczej zacząć. Okłamałem cię. Al powiedział mi o waszych działkach. Gdy już wiedziałem, że Al nie przeżyje, zacząłem kombinować, jak się wzbogacić. Wiem, podszywałeś się w listach pod Ala i wychwalałeś samego siebie tak często, że aż uwierzyłem. Chciałeś udziałów w moich działkach. Jak się domyśliłeś? Ale w życiu nie powiedział o nikim dobrego słowa. Gdy się pojawiłeś, zacząłem coś podejrzewać. Porównałem twój podpis w hotelu. I pozwoliłeś mi działać? Jeśli ktoś ma się za tak dobrego, to powinien mieć szansę się wykazać. Później byłeś ze mną szczery, więc nic nie mówiłem. Mogłem to lepiej rozegrać. Szkoda, że nie mogę gór przenosić. Widzieliśmy wybuch z daleka. Co się stało? To sprawka Bena. Zasypał drogę do kopalni. Musisz wiedzieć, Bev. Ben próbował zabić Taliego, ale sam zginął w wybuchu. Zginął z własnej winy. Mógł się zmienić, ale nie chciał. Sam to dobry człowiek. Dobrze, że na niego trafiła. Kevin, Sara, patrzcie. Wybuch oderwał tylną ścianę. Teraz z łatwością zbudujemy drogę. Mówiłeś coś o przenoszeniu gór? Rób swoje, synu. Słyszałeś?